Witajcie moi drodzy. W poprzednim odcinku zapewne widzieliście już, że wpadłem na pomysł skonstruowania dostawki do łóżka. Myślę, że taka dostawka znacznie poprawiłaby nasz komfort życia w ciężarówce, w związku z czym dzisiaj zabieram się za jej wykonanie. Dobra, mam już nacięte deski, zabieram się do porządkowania i biorę się za robotę. Do stworzenia przedłużki zakupiłem deski 8x2 cm na 2 metry długości w Brico, które od razu docięło mi je na wymiary przeze mnie podane. Wychodzi na to, że tych dali 6 sztuk, a mieli dać 5. Dobra, czyli tu mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, 5, bo ten na 3 cm nie ma, czyli mamy 140. Mamy 84, teraz 36, 47, 47 jest, 36 jest i jeszcze 58, czyli jest, dobra. Czyli to będziemy tworzyć od tej strony, 44,7. Tak, to się przyda dopiero później. To zdaje się, że wchodzi tutaj. No i mamy to. Tutaj są górne deski, tutaj są nogi, tak? Nie, tutaj są odpady. A tutaj są nogi. Dwie krótsze, dwie dłuższe i łącznik. Dobra. Tak to miałoby wyglądać. Czego nie powiedziałem na początku, to jest główna rama przedłużki. Tutaj będą szczebelki, na których będzie leżał materac. A tutaj jest takie wycięcie, bo w tym miejscu jest inny kształt ciężarówce. Coś w ten deseń tak to ma wyglądać. Dobra, to by było. Na razie dałem po jednej, bo no, tu będzie trzeba to skręcić. Czyli, a może skręcimy to tak o? O, no pewnie, że tak to skręcimy. Można nawet na 2. I cyk, i będzie хорошо. Dobra, to mamy skręcone, czyli rama jest. O, albo i nie. Dobra, to już pojadę po 2 wkręty na szybko. Dobra, konstrukcja jest sztywna, wystarczająco mocna. Teraz mi będą rysować blat wkręty, to musimy położyć jakiś koc tutaj. W odpowiednim kolorze. I teraz nogi mają być, mam taki bardzo profesjonalny szkic, projekt. Tutaj, tylko że od wewnątrz, no to damy tutaj, jak najbliżej tego. I tutaj, i tutaj, i żeby było ładnie, to tak samo 130, 130 od wewnątrz. No i git. Gdzie mają być krótkie, a gdzie długie? Tutaj krótkie, tutaj długie. 480 od tej strony, od już tamtej deseczki. Dobra. Czyli idealnie tak jak stoi na deseczce. Dobra. Samo stoi, nie opada. Tutaj dwie krótsze. I teraz jeszcze miała być poprzeczka pomiędzy tymi węższymi i ona jest za długa. Ale może ta będzie dobra. I na jakiej wysokości ta poprzeczka? Tak, tam gdzie jest węższe to miało być tutaj. A jednak nie jest za długa. Tak, żeby się w razie czego nie łobalić razem z tym wyrkiem. I to jest tam dalej, więc może być nisko w miarę nawet to. Gdzie by to dać? Nisko czy wysoko? No i dobrze. I konstrukcja jest gotowa. Jak się pani podoba? Wygląda jak narzędzie tortur. Możemy z niego zrobić narzędzie tortur, nie widzę problemu.
Ale- nawet mini łóżko do masażu. O, w sumie, no, Trochę tylko za niskie. znaczy niskie jak niskie, on ma dwie nogi dłuższe, dwie krótsze. No, ale może rzeczywiście dałoby się na nim tak położyć i zrobić manipulację kręgosłupa. Trzeba by było sprawdzić. O, mogę od razu stestować. Kurde, no. Jeżeli teraz się nie obali, to i w ciężarówce się nie obali. O, i teraz co? Noga tu, druga tam. O, no pewnie, że da radę zrobić manipulację. Widzisz, przypadkiem zrobiłem łóżko do masażu. I dobrze, że twarde jest, bo właśnie ma być twarde do manipulacji chiropraktycznej. No i pięknie. To jedziemy do ciężarówki. Sprawdzamy, czy pasuje. Jak pasuje, to tak zostawiamy. I trzeba na OLX-a kupić materac 150 mm grubości. Dobra, kończymy, bo już mamy tutaj 32 stopnie. Trzeba włączyć klimę. Teraz zobacz, jak złożymy ten fotel, ten deseń, tak złożymy to. Teraz ten nowy materac przychodzi tutaj, kładzie się na to lekko. Tutaj będzie lekko tak odstawał, tak minimalnie dosłownie, ale tutaj się będzie licował mniej więcej, bo tu naprawdę jest nieduża różnica. Ewentualnie będziemy mogli zawsze tam spróbować coś wyciąć w tym materacu, jak nas będzie to kuło, ale zauważ, gdzie jest głowa i wszystko, a to... Na nogi to tam już No, więc tu będzie tylko taka dziura, ale ta dziura wydaje mi się, że nie będzie stanowiła problemu i jest prosty sposób, żeby się przekonać. Wystarczy teraz ten materac przesunąć. To będzie tak zawsze, ewentualnie jak będziemy sobie chcieli, to możemy zrobić tak. No, więc Werko testing po tej stronie jest według mnie approved. Nawet nie wiem, czy... Powiem ci, że nie wiem, czy teraz jak na to patrzę, to nie wiem, czy nie zrobić tej dostawki tutaj. w sensie dostawki. No tutaj dostawka, a nie tam dostawka materaca. Po co robić materac tutaj, który musi mieć dziwne kształty, którego trzeba szyć, trzeba mu zrobić problematyczne to jest. A tak przesuwamy materac. Na razie wypieprzymy te poduszki. Teraz mamy możliwość przesunięcia materaca w tą stronę. Stoi nam już fajnie na podpórce, stoi nam już pięknie, ładnie, równo, a tutaj, gdzie mamy miarkę, tu mam miarkę, ale nam to wyszło elegancko, powiem ci. Tutaj mamy 44 cm, a tutaj byśmy mieli, no to teraz mamy też 44, czyli mamy 44, czyli łóżko mamy 125 cm, czyli warunki polowe, ale myślę, że da się w ten sposób już wygodnie przespać w dwie osoby przez tydzień i bo na 80 czy 100 no to jest po prostu niemożliwe, tak? Zostaje nam wziąć ten materac i pojechać do gościa i sprawdzić, czy ten jego materac też jest taki twardy, bo jeżeli będzie miękki, to nie ma sensu. To trzeba poszukać taki, żeby był twardy. I jak on tutaj ma 45, to utniemy go najpierw na 65 i weźmiemy cały ten materiał, który okala materac, zostawimy, a później utniemy tą gąbkę w środku jeszcze raz, już idealnie pod wymiar i wtedy zaciągniemy ten materiał, którym obszyty jest materac i albo zszyjemy go z drugiej strony, albo zaklejmy go taśmą, silver tape'em. I w ten sposób materac będzie miał swoją oryginalną otulinę dookoła i gąbka nie będzie wypadać, bo tam na pewno ten materac to nie jest po prostu gąbka, tylko wielowarstwowe, różne rodzaje różnych gąbek w środku. I jak się to przetnie szlifierką, to po prostu wszystko zacznie z tego wypadać. Dlatego trzeba zachować oryginalne obszycie tego materaca. Przedłużka łóżka działa. Jestem zadowolony z rezultatu. No i dobra, słuchajcie. Zakupiłem taki oto materac 90×200 niemieckiej firmy, jakiejś tam, nowy z OLX-a za 200 z upustem 20. No i będziemy go ciąć. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Lita gąbka, dwustronna. Jedna strona jest twardsza, druga jest miększa. Ale nie pamiętam, która jest która. Sprzedawca mówił. To na razie jest niepotrzebne. I z której strony będzie łatwiej ciąć? Chyba z tej. No dobra. Po pomiarach wyszło mi, że ma być 47,5 cm. Czyli tyle. Czyli przedłużamy łóżko, a raczej poszerzamy łóżko o 47,5 z 80, czyli do 127,5. Powinno być wystarczająco. Skoro da się spać na łóżku 140, to i powinno się
dać spać na 127,5. Linijeczka profesjonalna. Dobra, i teraz jakby to najlepiej przeciąć? Mam to, ale tym się chyba nie uda. Najpierw nożykiem. Opa! Coś tam idzie. Nawet. Dobra. Wygląda jakby się miało udać. O. Gorąco. Czy u was też jest tak gorąco? Dajcie znać w komentarzach. No i dobra, do połowy jest. I co teraz? Teraz kij, bo są zaraz kij i teraz kij. Nie? Teraz kij, można to jakoś tu coś, może by tutaj coś podłożyć. Mamy coś do podłożenia. To za duże trochę, a może nie? Dobre. Torba podróżna. Tak. Ale idzie. Jak masełko. Pięknie to się przecięło. Trochę syfu narobiłem, ale udało się. Który jest szerszy? Ten jest szerszy, tak? Tak. To na razie zostaje. Tu jeszcze polecimy chińskim Dysonem. Dobra, to ściągamy. Jak się prezentuje jakość cięcia? Chciałem jeszcze zrobić takie coś, w razie gdyby on był zbyt cienki, bo miał być niby 150, ale ja tu widzę, że on nie jest 150, tylko 135. I to może być problem. To można byłoby go tak złożyć i jeszcze go tu przeciąć tak wzdłuż, tylko że to by wymagało bardzo długiego noża i dużo zaangażowania i precyzji. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, więc może na razie odpuścimy. Zapewne jakość takiego cięcia nożem kuchennym pozostawiałaby wiele do życzenia. Aha, to nie jest ta strona. Ale w sumie przecież jak się ten pokrowiec podłoży pod spód, to on spowoduje, że grubość się zwiększy. Tylko czego wystarczy? Nie, nie wystarczy chyba. Bo tu obcięliśmy tylko 43. Jak go dopchniemy do końca i założymy, to wtedy jest tylko do połowy. Czyli musiałoby to być tak, że tą grubszą stroną łączyłby się z tamtym materacem. I wtedy wyrównałaby się ta grubość. Tylko czy to by nie irytowało, nie? Bo teraz jak on tak jest w ten sposób krzywo, to tendencja jest do tego, żeby zjeżdżać. A przy łóżku to ma dosyć duże znaczenie. Temperatura w pokoju rośnie 1 stopień na 7 minut. Jak zaczynałem, to było 23, teraz jest 26. Co by tu z tym zrobić? Czy w ogóle coś z tym robić? No raczej to by powinno być tak. A ja to obciąłem dokładnie na taki wymiar, jak tam miało być, czyli zaraz się okaże, że jest jednak centymetr za szerokie. No właśnie. Bo teraz jeszcze plus to, co tu jest. No coś czuję, że będzie znowu za centymetr za szeroko. Jeżeli by to obciąć w tym miejscu, tu przeciąć, czyli można by tak spróbować zrobić, że przesunąć to wszystko w stronę zamka. No, przesuwaj się. Proszę uprzejmie się przesunąć. Teraz to już w ogóle mi gorąco. I teraz tylko trzeba by było maszynę do szycia i to zszyć. Dobra. Tak. Może ja to
przełożę na drugą stronę, żeby było lepiej widać. O, w jakiś sposób trzeba by było to zaszyć, ale jak? No raczej maszyną, a jak? Chyba że ktoś zna odpowiednik Wingardium Leviosa do szycia. Wingardium Szyciosa. I zszyte. No niestety. O, do strzywek. Ty, takerem. A mamy taker? Żółty taker. No to kurczę, że takerem to zrobimy. Będzie trzeba od wewnątrz podłożyć deseczkę i taki, żeby się tiki-taki... Aha, bo taker nie zrobi... bo taker nie, to by musiał być strzywacz biurowy bardziej. Bo taker wbija strzywkę tylko w drewno, a w materiał to on ją wbija, ale on jej nie zagina. Rozumiesz? Tylko zostaje prosta. I po prostu wypadnie i będzie się wbijać w pupkę. Tak to by miało być i tutaj to by musiało być złączone. Na razie nie mam na to pomysłu, a jak wy macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Jedziemy silver tape'em. No i co? Trzyma? Trzyma. Jak to mówią, prowizorka jest najtrwalsza. Ding, 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 ding. To idziemy sprawdzić. Zapraszam panią. O, pani zakapturzona jak jakieś ninja. I teraz poproszę o materac, szanowną panią. Teraz. No, projekt, ile wyszło w końcu ostatecznie? Można nawet liczyć, że od ściany, no bo ostatecznie wyszło 131 cm, czyli prawie queen size, tak? Queen size to jest 140 czy 160? Niewiele brakuje do queen size, no. Joanna approved? Approved, ok. No to хорошо. No to teraz tylko trzeba tu wykombinować prześcieradło i można robić noc testową. No i mamy to, prześcieradło założone, 140 na 200, a miejsca jest tyle. Opa! Pan zadowolony i pani zadowolona. Jak się przytulimy, to jeszcze tu zostaje dobre pół metra, a jak się obrażę, to jeszcze pół metra jest między nami. Approved. Siemanko, jutro wielki dzień. Jutro jadę odebrać naczepę chłodnie, a tymczasem korzystając z tego, że przez chwilę nie pada, będziemy smarować siodło, bo jest jeszcze fabrycznie suche. O takim smarem grafitowym. Z Orlenu. Oprócz powierzchni siodła postaram się wysmarować też wszystkie mechanizmy w środku. To będzie prawdziwa ręczna robota. Tak to wygląda. No, prawdziwy mechanik, nie? Elegancko. No i dobra. Robota skończona. To widzimy się jutro z samego rana. No i dobra, słuchajcie, stało się. Nie ma już odwrotu. Trzeba jechać po naczepę i trzeba ruszać w trasę. Za pół godziny będę na miejscu, podczepiam i ruszam. Najpierw myjnia, potem pojadę, spróbuję przynajmniej nagrać parę shotów z drona, ale nie wiem jak to będzie, bo pogoda dzisiaj zupełnie nie dopisała. Wieje jak cholera i chmury i no teraz akurat nie pada, ale pewnie zaraz zacznie. Także zobaczymy co się uda zrobić, będę się włączał. Jestem na miejscu, słuchajcie, niezłe jajsony się wydarzyły. Naczepa najpierw nie była gotowa, bo nie było jeszcze zamontowanego zamka na drzwiach.
tego takiego dużego zabezpieczenia, które powoduje, że nie da się w prosty sposób złamać wkładki, która normalnie jest montowana na naczepie. Tam są takie malutkie wkładeczki zamkowe z małym mechanizmem, który zamyka, ale tam wystarczy włożyć łamak ze stali nierdzewnej i przekręcić i wtedy naczepę można w prosty sposób otworzyć. Jak wiadomo, na międzynarodówkę, no to jednak naczepa musi być porządnie zabezpieczona. Także poprosiłem, żeby zamontowali duże, mocne zabezpieczenie. No i oni sobie montowali. Fajnie, ja sobie czekałem, piłem sobie jedną kawę, drugą kawę, 2 godziny czekam. Facet przychodzi i mówi, no właśnie skończyli montować, zaczęli wyjeżdżać z hali i eksplodował przewód hamulcowy od naczepy. No i teraz remontują przewód hamulcowy. Nie wiem, kiedy oni go dostaną, kiedy oni go zrobią. I jak zrobią, to wydadzą mi naczepę. Także czekamy. Włączam nagranie, bo to jest chwila prawdy. Czy dojadę, czy nie dojadę teraz? No, jedziemy i nie 210, jedziemy. No, nie ma lekko z takim towarem. Rafał chojraczył, a teraz wyszło szydło z worka. Jest naczepka. No dobra, mam już przejechane pierwsze parę kilometrów. Cały czas prosto, cały czas drogą szybkiego lotu, także łatwo będzie się odstresować od pierwszych wrażeń na takiej drodze. No i jadę teraz na mainie. Będę miał cały zestaw plus chłodnie w środku i będzie przeprowadzona dezynsekcja, która musi zostać potwierdzona wpisem do specjalnej książki dezynsekcji pojazdu do celów przewozu żywności czy czegokolwiek. No nie, no żywności, leków. Wszystko zawsze jest wymagana dezynsekcja pojazdu, potwierdzona pieczęcią, wpisem z autoryzowanej myjni. No i tam właśnie zmierzam. Także zaraz tam będę i się włączę. Jestem już po myciu, chłodnia czyściutka, piękna i pachnąca. Pouczyłem się trochę parkować, teraz przyjedzie Asia i będziemy jechać po odkurzacz, żeby posprzątać paleciary, bo w środku jest pełno piachu po paletach albo po czymś, nie wiem co tam było trzymane, jakieś pasy stare, jakieś dziadostwa tam były. No i posprzątamy paleciary i zaczniemy wkładać do niej rzeczy. Zapasową wodę, zapasową ropę, może ogarniemy jakiś rower, jakąś ławeczkę do ćwiczeń, co tam jeszcze, stelaż do łóżka. I próbujemy jakoś to tak logistycznie rozplanować, żeby na jutro cały zestaw był już gotowy do wyjazdu, żebym nie musiał już o tym myśleć, bo naprawdę mi to ciąży na głowie, że jeszcze mam wszystko niezaładowane, nieprzygotowane do końca i ten wyjazd nie wiadomo dokładnie kiedy się odbędzie. Także my się bierzemy za robotę, a wy się bierzcie za lajkowanie, subskrybowanie i komentowanie. Zapraszamy na kolejny odcinek RAF Adventures. Tracking bez spiny.